Otwieramy nasz oddział po niemalże 2 latach, ponieważ 15 marca 2020 roku oddział został zamknięty z powodu pandemii. Otwieramy go w pełni wystawą czasową pod tytułem Wdzięk i fantazja, moda i reklama w PRL-u na podstawie twórczości Zbigniewa Wołońskiego. Jest to kolejna wystawa, która zahacza antropologię kulturową. Poprzednia wystawa pod tytułem Dźwięki pierwotne traktowała o dźwięku, o muzyce ludowej, jej połączeniach, konotacjach z muzyką klasyczną, jazzem, muzyką współczesną. Teraz przyszedł czas na obraz i chcieliśmy Państwa zaczarować zdjęciami, fotografią modową w PRL-u. Na wystawie możemy przyjrzeć się etapom rozwojowym twórczości Zbigniewa Wołyńskiego. Zbigniewa Wołyńskiego, który był jednym z zdecydowanie najciekawszych twórców fotografii reklamowej i modowej w dobie PRL-u. To absolutnie nietuzinkowa postać, ponieważ zaczynał swoją karierę w połowie lat 50., kiedy to został etatowym fotografem Biura Mody. Biuro Mody było taką instytucją, z której wypączkowała później słynna Moda Polska. Zdjęcia mody to pierwszy element tej wystawy. Późniejszy epizod związany z jego twórczością, a w zasadzie taki główny obszar jego działalności jest związany z fotografią reklamową. Jego zdjęcia są niezwykłe i to na wielu poziomach. Jest to artysta, który, można by powiedzieć, eksperyment wpisywał niejako w swoją strategię twórczą i to od samego początku. Ja mówiłem, że jego zdjęcia mody są niezwykłe. One są między innymi niezwykłe dlatego, że po pierwsze czerpał w nich z wzorców z zachodniej prasy, ale też po drugie bardzo interesował go film awangardowy, montaż filmowy. I z tego powodu starał się sięgać do bardzo nietypowych rozwiązań. Tutaj w jego zdjęciach modowych możemy zobaczyć cały szereg fotomontaży. Ojciec był osobą bardzo skromną. To dosyć różnicowało jego postawę artystyczną w stosunku do środowiska, dlatego w zasadzie nie kontaktował się, nie zabiegał o pozycję w środowisku, co wydać się może dosyć paradoksalne, bo z kolei sama dziedzina fotografii, którą się zajmował, fotografii mody, to jest przede wszystkim obszar promocji, czyli czegoś, co pozwala nam nauczyć się, co pozwala nam nawet jako poszczególnym jednostkom stykającym się z obszarem mody, pozwala nam obserwować, w jaki sposób wystawiać się na pokaz. Natomiast ojciec zafascynowany fotografią mody i później fotografią reklamową nigdy tego wystawiania się na pokaz nie tolerował. Pozostawał w cieniu. Dlaczego właśnie zajmujemy się Wołyńskim, który nie jest może właśnie tak bardzo rozpoznawalny jak inni fotografowie czy fotograficy związani z modą, czy w ogóle fotografowie polscy powojenni, ale to jest bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa, bardzo osobna. Bardzo mnie fascynuje, jak przeglądałem te prace, przeglądałem materiał powstającej wystawy, mnie fascynuje coś takiego, że to jest rzeczywistość wykreowana, bardzo swoista, bym powiedział nawet taka może stronnicza, tendencyjna, no bo taka jest reklama, taka jest moda, prawda? One mają wytworzyć jakiś świat fascynujący, niekoniecznie rzeczywisty, prawda? Raczej marzenia niż rzeczywistość.
a równocześnie, i to dla mnie jako historyka jest fascynujące, to jest fantastyczny zapis czasu. Tego czasu, w którym te prace powstawały, lat 50., potem 60., potem 70. Widać, jak to się zmienia, jak zmienia się jego podejście do tej materii, jak zmieniają się oczywiście realia, kostiumy, uczesania, prawda? Mam ogromną nadzieję, że te wszystkie warstwy, które tutaj są i także piękno wizualne wielu z tych prac, prawda? One są niektóre naprawdę przepiękne po prostu. To wszystko sprawi, że ta wystawa naprawdę może być zadowalająca dla bardzo różnych odbiorców.